Cześć, witam Cię w pierwszym odcinku serii Zabieram córce 800 plus i inwestuję. Nazwa może brzmi trochę kontrowersyjnie, ale spokojnie, mojej córce nic nie grozi. Chodzi o to, że środki z programu 800 plus postanowiłem nie wydawać na bieżące cele, ale co miesiąc inwestować z myślą o jej przyszłości. I dziś opowiem, jak to robię. Pokażę Ci 3 kluczowe obszary: obligacje, ETF-y i akcje konkretnych spółek. Wszystko w przystępny sposób dla każdego, kto chce zacząć świadomie inwestować. Ale po co w ogóle inwestować? Czy nie lepiej odkładać pieniądze w szufladzie z bielizną lub na półce z książkami? Otóż nie. Inwestowanie na rynkach kapitałowych jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów ochrony i pomnażania wartości swoich oszczędności. Trzymanie pieniędzy w domu, na koncie bankowym czy lokacie może wydawać się bezpieczne, ale w dłuższej perspektywie często oznacza realną utratę wartości majątku. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź na to pytanie to oczywiście inflacja, czyli proces wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce. Innymi słowy, to spadek siły nabywczej pieniądza. Gdy inflacja rośnie, za tę samą kwotę możesz kupić mniej niż wcześniej. Wychodzi na to, że inwestowanie pieniędzy na lokatach czy trzymanie ich na koncie oszczędnościowym to za mało. Większość kont oszczędnościowych i lokat oferuje oprocentowanie znacznie niższe niż aktualna inflacja. Oznacza to, że choć nominalnie pieniędzy ci nie ubywa, to realnie są one coraz mniej warte. Nawet jeśli twoje oszczędności generują odsetki, rezultat końcowy jest pomniejszany o podatek od zysków kapitałowych. To dodatkowo ogranicza realny zysk. Na koniec dodam, że lokata to produkt o z góry znanym, niewielkim zysku. Rynki kapitałowe dają szansę na znacznie wyższy zwrot z inwestycji. Trzymanie pieniędzy pod poduszką albo nawet na koncie oszczędnościowym może być wygodne i wydawać się mało angażujące, ale w obliczu inflacji oznacza realną stratę. Inwestowanie, choć wiąże się z pewnym ryzykiem, daje szansę na ochronę i wzrost wartości majątku w czasie. Jak w takim razie zarządzać ryzykiem? Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem i niezależnie od tego, jak dobrze coś wygląda na papierze, musimy być świadomi zagrożeń. Ceny akcji, ETF-ów, a nawet obligacji mogą spadać, czasem nawet gwałtownie. Kryzysy gospodarcze, wojny, decyzje banków centralnych – wszystko to wpływa na rynki. Nawet najbardziej bezpieczne aktywa mogą chwilowo tracić na wartości. Istnieje ryzyko związane z czasem. Jeśli inwestujesz krótkoterminowo, ryzyko jest większe. Im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym większa szansa, że przetrwasz korekty giełdowe i skorzystasz na wzrostach. Zwłaszcza jeśli będziesz inwestował w oparciu o analizę fundamentalną. Jest też ryzyko spółki. Inwestując w konkretne firmy, bierzesz na siebie ryzyko, że zarząd podejmie błędne decyzje, firma straci konkurencyjność albo trafi w trudny moment branżowy. I w końcu ryzyko płynności. Jeśli wszystko zainwestujesz w jedną spółkę, albo tylko na przykład w polski rynek, jesteś bardziej narażony na straty. Jak zatem bronić się przed ryzykiem inwestycyjnym? Inwestuj w różne klasy aktywów. Obligacje, ETF-y, akcje, metale szlachetne czy wreszcie nieruchomości. Jeśli jedna część portfela traci, inne mogą to zrekompensować. Świetnym przykładem jest złoto. W okresach kryzysów finansowych i recesji inwestorzy często szukają bezpiecznych aktywów, które pomogą ochronić ich kapitał przed stratami. Złoto, ze względu na swoją historię jako nośnik wartości i ze względu na odporność na inflację, jest często postrzegane jako takie aktywo. Wzrost cen złota często koreluje ze spadkiem cen akcji na giełdzie. Kiedy rynki akcji doświadczają załamania, inwestorzy przenoszą kapitał do złota, co prowadzi do wzrostu jego ceny. W jaki jeszcze sposób można zniwelować ryzyko inwestycyjne? Warto mieć na uwadze długi horyzont swojej aktywności na giełdzie. Statystyki pokazują, że w perspektywie 10-20 lat większość indeksów rośnie, mimo kryzysów po drodze. W przypadku 800+, inwestujemy z myślą o co najmniej pełnoletnim dziecku, więc mamy czas. W momencie, gdy zdecydujemy się przekazać pieniądze swojej latorośli,
Zyski z inwestycji mogą pracować dalej, generując kolejne zwroty z inwestycji. To magia procenta składanego. Im wcześniej zaczniesz, tym będziesz miał większe korzyści. Warren Buffett, powszechnie uważany za guru inwestycyjnego, kupił swoją pierwszą akcję, gdy miał 11 lat. Wspomnę o jeszcze jednym czynniku zmniejszającym nasze ryzyko, a mianowicie o poduszce finansowej. Nigdy nie inwestuj pieniędzy, które mogą być Ci potrzebne na już. Odłóż środki na 6 miesięcy swoich wydatków, tak żebyś miał do nich łatwy dostęp. To pozwala nie sprzedawać inwestycji w panice, gdy pojawią się przejściowe problemy. Posłużę się przykładem. Na początku 2020 roku, gdy świat dowiedział się o pandemii koronawirusa, rynki finansowe zareagowały gwałtowną paniką. W lutym i marcu doszło do jednych z największych i najszybszych spadków giełdowych w historii. Indeks S&P 500 spadł o około 34% w zaledwie kilka tygodni. Na giełdach panowały strach i niepewność. Jednak po tych spadkach nastąpiło bardzo szybkie odwrócenie trendu. Banki centralne i rządy na całym świecie uruchomiły bezprecedensowe pakiety pomocowe, a stopy procentowe obniżano praktycznie do zera. W sierpniu 2020 roku, kilka miesięcy po dołku, indeks S&P 500 osiągnął nowe rekordy. Zbudowanie choćby niewielkiej poduszki finansowej pozwoli na lepsze zarządzanie emocjami i uniknięcie paniki. Moja największa niezrealizowana strata była na spółce Scope Fluidics. W 2022 roku byłem pod kreską 36 000 złotych. Ta sama spółka jeszcze w tym samym roku przyniosła mi nie tylko wzrost kursu, ale również jedną z największych dywidend w historii GPW. Prawie 86 zł na akcję. Przejdźmy teraz do mojego portfela 800+. Zaczynam od fundamentów, czyli obligacji skarbowych. Obligacje są emitowane przez państwo. Co ważne, są uznawane za jedne z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych, bo gwarantem dopłaty jest właśnie Skarb Państwa. Ale bezpieczeństwo to nie wszystko. Dzisiaj mamy także całkiem atrakcyjne oprocentowanie. Dla mnie to świetna baza pod inwestowanie pieniędzy mojej córki. Część środków, a dokładnie 400 zł miesięcznie, idzie właśnie w obligacje. Chronię kapitał i jednocześnie pozwalam mu pracować. Wybór obligacji jest dość spory. Dla beneficjentów programu 800+ przygotowano 12-letnie obligacje ROT i 6-letnie ROS. Warto również przyjrzeć się instrumentom oferowanym przez PKO BP, IKA obligacje oraz IGZE obligacje. W nich najbardziej korzystne są 10-letnie obligacje EDO. Jeśli masz dostęp do obligacji ROT i możesz zainwestować długoterminowo, to będzie to najbardziej opłacalna opcja. Jeśli zależy Ci na korzyściach podatkowych i oszczędzaniu na emeryturę, IKA lub IGZE z obligacjami EDO to również bardzo rozsądny wybór. W tym przypadku jednak nie będziesz mógł, jeśli taka jest Twoja strategia, przekazać odłożonych pieniędzy dziecku aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Jeśli, tak jak ja, jesteś około 40 i masz kilkuletnie dziecko, myślę, że może Ci ono podziękować za 20 lat, gdy zaoferujesz mu kapitał z obligacji oraz zyski niepomniejszone o 19% podatek belki. Oczywiście możesz też sprawić sobie czerwoną korwetę. Ja wybieram IKA obligacje zakładane w PKO BP. Kolejnym krokiem są ETF-y. Co to właściwie jest? ETF, czyli Exchange Traded Fund, to instrument finansowy, który jest notowany na giełdzie i łączy w sobie zarówno cechy akcji, jak i funduszy inwestycyjnych. Pozwala na stosunkowo szybkie i niewymagające specjalistycznej wiedzy inwestowanie w szeroki koszyk instrumentów finansowych, zgodnie z indeksem, który dany fundusz odzwierciedla. Dzięki temu inwestorzy mogą cieszyć się korzyściami z dywersyfikacji oraz płynności, podobnej do tej, którą oferują akcje. Największą zaletą ETF-ów jest to, że dają natychmiastową dywersyfikację. Kupując jeden ETF na indeks S&P 500, masz w portfelu 500 największych firm amerykańskich. Jeden klik i masz globalną ekspozycję. ETF-y
SCHD, W i QQQ należą do najpopularniejszych funduszy notowanych na giełdzie amerykańskiej. Różnią się pod względem strategii inwestycyjnej, struktury portfela, poziomu ryzyka i potencjalnych zysków. Wybieram ETF odwzorowujący indeks S&P 500, czyli zbiór 500 największych amerykańskich spółek. Jest to klasyczny ETF szerokiego rynku, który oferuje szeroką dywersyfikację sektorową i ekspozycję na najbardziej wpływowe firmy w USA. Dla mnie to idealne rozwiązanie, jeśli nie mam czasu analizować pojedynczych spółek. I dlatego 300 zł z 800 plus trafia właśnie do ETF-a. Wybieram rynek amerykański, ponieważ w swoim portfelu chcę mieć ekspozycję na USA, ale również na cały świat. Większość firm w indeksie S&P 500 ma zasięg globalny. Decyduję się na ETF Core S&P 500 od iShares, dostępny u naszego polskiego brokera XTB. Obligacje za 400 zł stabilizują nasze inwestycje, dają solidny fundament w czasie rynkowych burz. ETF na 500 największych firm amerykańskich to również zrównoważony instrument, choć mający u swoich podstaw akcje firm. Osobiście posiadam w sobie nutkę ryzykanta i lubię emocje związane z inwestowaniem w pojedyncze spółki. Dlatego ostatnie 100 zł będę przeznaczał na akcje spółek. Dodatkowo uważam czytanie sprawozdań finansowych i analiz eksperckich za produktywne spędzanie wolnego czasu. W tym miesiącu wybieram polską spółkę finansowo-technologiczną XTB. XTB to jeden z wiodących brokerów i dostawców usług inwestycyjnych w Europie z apetytem na globalne rozszerzenie działalności. W pierwszym kwartale tego roku XTB osiągnęło przychody na poziomie 580 milionów złotych, co oznacza wzrost 4,4% rok do roku. O ile zysk netto przewyższył rynkowy konsensus, był on jednak niższy niż w roku 2024. Spadek zyskowności wynikał głównie z rosnących kosztów operacyjnych, w szczególności wydatków na marketing i zatrudnienie. Jednym z kluczowych motorów wzrostu XTB pozostaje imponujący przyrost liczby klientów. W pierwszym kwartale tego roku spółka pozyskała ponad 190 000 nowych klientów. Wzrost o prawie 50% rok do roku. XTB udowadnia, że potrafi łączyć skalowalność z innowacją. Dynamiczny rozwój bazy klientów, wzrost przychodów i inwestycje w fintechowe rozwiązania pokazują, że spółka ma potencjał, by pozostać jednym z liderów europejskiego rynku usług brokerskich. Inwestowanie 800+ to dla mnie coś więcej niż tylko odkładanie pieniędzy. To budowanie fundamentu dla przyszłości mojej córki. Łączę bezpieczne aktywa, jak obligacje, z ETF-ami na szeroki rynek amerykański, a na dokładkę i w małym wymiarze wprowadzam inwestowanie w indywidualne spółki. Czy moja strategia gwarantuje zyski? Oczywiście, że nie, ale gwarantuje, że Twoje pieniądze pracują i długoterminowo jest prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że nie tylko ochronisz swój kapitał, ale także go pomnożysz. Dzięki za spędzony ze mną czas. Zostawcie suba, dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, jak wy inwestujecie środki z 800+.